Dacia Bigster to obecnie największy oferowany model w gamie, a do tego cena wersji podstawowej nie przekroczyła 100 000 złotych. Prezentowana wersja to Xtreme z miękką hybrydą z napędem na 4 koła, którą z zewnątrz można poznać po miedzianych dodatkach. Bigster z zewnątrz przypomina Dustera, ale jest zdecydowanie większy, bo jego długość wynosi 457 cm, a rozstaw osi to około 270 cm. Czyli jest o 23 cm dłuższy, a rozstaw osi jest większy o prawie 5 cm. Mamy tutaj też imponujący prześwit, który wynosi 22 cm, dlatego ten samochód, poza tym, że nie boi się jazdy w terenie, może zostać zakwalifikowany do segmentu dużych, kompaktowych SUV-ów. Te miedziane dodatki, które są w naszej wersji, występują w wielu miejscach, m.in. jak widzicie na obudowie lusterek. W wersji Xtreme w standardzie dostajemy 18-calowe felgi aluminiowe, ale już nawet w podstawie, w odróżnieniu od Dustera, są też felgi aluminiowe, z tym, że 17. Nasza wersja posiada też modułowe reinki dachowe, czyli te podłużne poprzeczki. Możemy w razie potrzeby w prosty sposób zamocować poprzecznie, żeby coś przewieźć na dachu. Nie potrzebujemy kupować bagażnika dachowego. Myślę, że jest to prawdopodobnie najtańszy SUV tej wielkości o prześwicie przekraczającym 20 cm z napędem na 4 koła, który jest oficjalnie oferowany przez polskich dealerów. Wykluczam z tej konkurencji Ładę Nive Travel, bo po pierwsze jest znacznie mniejsza, a po drugie nie ma homologacji do sprzedaży nowych samochodów w Unii Europejskiej. Jeśli jednak jest jakiś konkurent dla Bigstera z napędem na 4 koła, koniecznie daj znać w komentarzu. Za chwilę przejdziemy do kolejnej części filmu i omówimy cennik, ale teraz sprawdź proszę, czy masz subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem, bo mam nadzieję, że zobaczysz mój kolejny film. Bardzo liczę też na Twojego lajka, a teraz dodatkowo przez 7 dni od premiery filmu na Twoim telefonie kilka pozycji w prawo od kciuka w górę może być widoczny na zdjęciu przycisk Podbij. Wciskając go możesz bezpłatnie okazać mi swoje wsparcie. Z góry dziękuję. Tak prezentuje się obecnie cennik. Jak wcześniej wspominałem, cena podstawowej wersji z miękką hybrydą o mocy 140 koni mechanicznych zaczyna się od 99 900 zł. Z kolei testowana wersja Xtreme z napędem na 4 koła oraz silnikiem z miękką hybrydą o mocy 130 koni z skrzynią manualną kosztuje 129 000 zł. Rozważając zakup Bigstera, warto wiedzieć, że pod koniec tego roku do gamy silników ma dołączyć całkowicie nowy zespół napędowy Hybrid G150 z napędem na 4 koła. Napęd składa się z silnika 1.2 z miękką hybrydą o mocy 140 koni z przodu, który współpracuje z silnikiem elektrycznym na tylnej osi, dostarczającej maksymalnie 31 koni. Całość zapewnia łączną maksymalną moc 154 koni mechanicznych i moment obrotowy 230 Nm w przypadku silnika spalinowego oraz do 87 Nm w przypadku silnika elektrycznego. Silnik spalinowy będzie sprzężony z automatyczną, 6-biegową skrzynią biegów z podwójnym sprzęgłem, obsługiwaną też manetkami przy kierownicy, natomiast silnik elektryczny będzie współpracować z dwuprzełożeniową skrzynią biegów z możliwością wysprzęglania. Przyznam, że brakowało mi właśnie w ofercie automatycznej skrzyni biegów dla napędu na 4 koła, a niebawem to będzie. Pytanie, ile to będzie kosztować? Dajcie znać w komentarzu, jaką kwotę obstawiacie dla wersji podstawowej dla tego nowego napędu. To teraz zajrzyjmy pod maskę naszego samochodu. Otwierając maskę, po raz pierwszy można być bardzo pozytywnie zaskoczonym, bo mamy tutaj siłowniki, jak w samochodach premium. Brawo dla Bigstera. A tak właśnie brzmi ten silnik. Chwilę wcześniej dodawałem gazu, będąc w samochodzie, a mikrofon był pod maską. Całkiem przyjemnie, pomimo tego, że jest to jednostka 3-cylindrowa o pojemności 1,2 litra. Nie ma się jednak co czarować, osiągi raczej preferują spokojną jazdę. Katalogowo przyspieszenie do setki wynosi
11,2 sekundy, ale jeśli musimy być pierwsi na starcie spod świateł, to w zupełności to wystarczy do miasta. Na drodze szybkiego ruchu też bez problemu, z tym, że odpowiednio przygotowując się, można rozpędzić auto i bezpiecznie wyprzedzać. Zmierzyłem elastyczność od 80 do 120 km, wyszło mi 8,84 sekundy. Zamieszczam Wam więcej parametrów tego silnika oraz pozostałe jednostki napędowe obecnie dostępne w ofercie. A jak wypadło mi spalanie paliwa w teście? Zobaczcie. Podczas jazdy drogą ekspresową, korzystając z maksymalnej dopuszczalnej prędkości, spalanie wyszło mi na poziomie 7,4 litra na 100 km. Na wyświetlaczu widać też podgląd, jak wyglądało chwilowe zużycie paliwa. Z kolei zużycie paliwa w mieście w moim teście wyniosło 8,5 litra na 100 km na dystansie 148 km. Myślę, że jak na tego typu silnik benzynowy z napędem na 4 koła oraz dość spore gabaryty, to przyzwoity wynik. Jeśli użytkujecie taki samochód na co dzień, dajcie znać w komentarzu, jak to wygląda u Was. Czas sprawdzić, jak wygląda bagażnik. W standardzie jest otwierany manualnie, ale w naszej wersji można dokupić opcjonalnie podnoszoną klapę bagażnika za 1300 zł. Całkiem niedużo. Opcjonalnie też możemy dokupić akcesoria U-Clip, takie jak na przykład lampka zamontowana w klapie, ale też można ją zamontować z boku bagażnika. Uważam, że to naprawdę ciekawe rozwiązanie. Roleta bagażnika może wygląda trochę budżetowo, ale jest na pewno funkcjonalna. Możemy ją zatrzymywać w 3 różnych pozycjach. Pojemność bagażnika Bigstara wyróżnia się w swojej klasie, ale każda wersja napędowa ma inną pojemność. W naszym wypadku z napędem na 4 koła bagażnik bez koła zapasowego ma 550 litrów, ale w wersji bez napędu na 4 koła może mieć nawet 667 litrów. Dla porównania w BMW X3 jest 570 litrów, a w Hondzie CR-V 587 litrów. Jak widzicie, pojemność bagażnika to duży atut Bigstara. Ostatnio miałem okazję mierzyć długość bagażnika Skody Kodiaq, a jest to dużo większy samochód i przy cofniętych maksymalnie do tyłu oparciach długość bagażnika wynosiła około 100 cm. Natomiast w Daci Bigstar jest to około 2 cm więcej, czyli 102 cm. Jak wcześniej wspominałem, do pojemności bagażnika wlicza się też powierzchnia pod podłogą bez koła zapasowego, bo koło zapasowe jest opcjonalne i kosztuje 800 zł. Nawet jednak jeśli mamy to dodatkowe koło, to tego miejsca pod podłogą jest całkiem sporo, jak właśnie widać. W bagażniku mamy sporo haczyków na zakupy, a nawet jest gniazdo 12V. Jest też oświetlenie po prawej stronie, ale niestety jest to tradycyjna żarówka. Na pochwałę zasługuje na pewno rozwiązanie, które często stosowane jest w markach premium, a mianowicie uchwyty w bagażniku do składania oparć. Jak Wam się podoba takie rozwiązanie? Na koniec zmierzyłem jeszcze długość do oparcia kierowcy i wyszło mi około 188 cm. Dla porównania w Skodzie Kodiaq było to około 194 cm. Zobaczcie, jak dużo miejsca jest w drugim rzędzie siedzeń. Jest tutaj co prawda dość duży środkowy tunel, ale na zewnętrznych miejscach naprawdę nie można narzekać. Zaraz zresztą to sprawdzę. Niestety pada deszcz, więc tutaj troszeczkę jest to kłopot pewien. Natomiast tapicerka, którą tutaj mamy, jest na pewno na deszcz odporna. Podobno też bardzo łatwo się czyści. To jest taki materiał, powiedzmy, podobny do skóry syntetycznej.
przyjemny w dotyku. No, nie wiem jak to będzie się sprawdzać w takich wysokich temperaturach. Może się trochę nagrzewać. Dobra, sprawdzam teraz jak to wygląda po zajęciu miejsca. Przy wzroście 1,82 m ilość miejsca na kolana jest naprawdę bardzo duża. U góry mamy jeszcze dach panoramiczny, ale pomimo tego dachu przestrzeń nad głową jest w zupełności swobodna. W przybliżeniu wynosi tyle. No i miejsce na stopy. Jest nieźle. Powiedziałbym, że naprawdę jest dość wygodnie. W naszej wersji kanapa składana jest w proporcji 40:20:40 i po rozłożeniu tej mniejszej części tworzy się z oparcia taki uproszczony podłokietnik. Bez miękkich powierzchni, ale pamiętajmy jednak, że Dacia jest marką budżetową, więc gdzieś trzeba tych oszczędności szukać. No i jeszcze sprawdźmy tapicerkę. Jest to plastik. Tutaj oparcie też plastikowe. Kieszeń, drzwi plastikowa. W drugim rzędzie, poza kanapą oraz fotelami z przodu, nie mamy miękkich powierzchni. Zobaczmy w takim razie, jak to wygląda z przodu. Deska jest w całości z twardego plastiku. Co prawda są tutaj takie fajne wzorki. Wygląda to na pewno fajnie. Mamy też nawiewy w kolorze takim miedzianym. Schowek jest również plastikowy. Z oświetleniem. Jest tutaj żarówka tradycyjna. Boczek drzwi. U góry plastikowy. Tu mamy taki fajny wzorek. Dalej też jest plastik. W tym miejscu w naszej wersji jest miękki element, taka skóra syntetyczna. Tutaj twardo jest, ale też z takim wzorkiem. No i kieszeń twarda. Jeśli chodzi o tapicerkę, wygląda fajnie. No i zobaczcie, jak się prezentuje. Mamy różne kolory, ciemniejszy, jaśniejszy. Tutaj logo. Tutaj jest logo Daci. W tym miejscu są takie jakby perforacje, przeszycia. Wygląda to naprawdę ładnie. Tunel środkowy też jest z twardego plastiku. Tu jest fajna półeczka, przy czym niestety nie jest gumowana. Mieści się tutaj fajnie telefon, ale on niestety jak ruszamy to bardzo łatwo wypada, więc nie wiem, można było sobie tutaj ewentualnie jakąś gumę we własnym zakresie może przykleić. Poniżej mamy dwa gniazda USB-C, gniazdo 12V. Tu jest miejsce na ładowarkę indukcyjną i akurat ta część jest gumowana. Także tutaj się telefon bardzo dobrze trzyma. W naszej wersji mamy podłokietnik, a pod nim jeszcze schowek. Schowek jest dość głęboki, ale niestety na dole nie ma jakiegoś wykończenia gumowanego. Jest twardy plastik. No i sprawdźmy, jak mieszczą nam się kubki termiczne. Od strony deski rozdzielczej jest trochę większa średnica i nasz kubek termiczny mieści się idealnie. Obok średnica jest trochę mniejsza, w związku z tym kubek jest wyżej, ale też się mieści. Jeśli są tutaj dwa kubki z kawą duże, no to niestety
jest to trochę kłopot. Szczególnie jeśli chcemy jeszcze oprzeć ten podłokietnik. Nie da się go po prostu zamknąć. No i jeszcze przetestujmy, jak tutaj się mieści puszka 250 ml. Oczywiście mieści się. No, otwór jest za duży, więc Jak widać, nie jest idealnie, ale za to daje się bezproblemowo zamknąć podłokietnik. bardzo fajnym rozwiązaniem jest też możliwość zamontowania uchwytu na telefon. Jest to uchwyt, który jest demontowalny. Proszę bardzo, mamy uchwyt na telefon. Po stronie pasażera mamy miejsce na nasze gadżety. Wydaje mi się, że w tym miejscu chyba najbardziej pasuje właśnie ten gadżet, który może służyć jako haczyk na torebkę dla pań. Mamy tutaj bardzo taki fajny system konfigurowania asystentów jazdy, który możemy sobie w bardzo prosty sposób włączyć w czasie jazdy, klikając dwukrotnie ten przycisk. Zobaczcie. Teraz tak mamy. A ustawienia są tego typu, także możemy sobie powyłączać właściwie większość funkcji, jeśli nam nie odpowiada, typu sygnał dźwiękowy przy przekroczeniu prędkości, dźwięk zmiany ograniczenia, zapobieganie zjeżdżania z pasa ruchu, ostrzeżenie o martwym polu, alert zmęczenia kierowcy. Napisz w komentarzu, czy podobają Ci się takie rozwiązania zastosowane w Bigsterze, a przy okazji, jeśli chcesz docenić mój film, daj kciuk w górę. Dodatkowo przez pierwsze 7 dni od premiery możesz na telefonie podbić film, klikając wskazaną przez strzałkę ikonkę. Z góry dziękuję. Grafika może nie jest rozbudowana, ale działa to wszystko sprawnie. Mamy dużo zaawansowanych funkcji. Dodatkowo na dole ekranu są też ważniejsze ikonki, które są umieszczone na stałe. Pod ekranem z kolei są fizyczne przyciski. To wszystko moim zdaniem pasuje do charakteru tego samochodu. Kamera cofania dla każdej wersji jest w standardzie, ale za kamerę 360, która jest w pakiecie wraz z czujnikami z przodu i z boku oraz systemem kontroli martwego pola, trzeba dopłacić w opcji w naszym przypadku 2200 zł. Jest to naprawdę atrakcyjna cena. Rozdzielczość kamery może nie powala na kolana, ale mamy wiele ciekawych ustawień do wyboru. Więcej można zobaczyć w krótkim filmie dla wspierających, a karta do filmu wyświetli się w prawym górnym rogu. Sprawdźmy teraz, jak wypadło wyciszenie samochodu. Producent deklaruje, że w porównaniu do Dustera zastosowano w Bigsterze lepsze wygłuszenie, a przednia szyba oraz boczne są grubsze. W moim teście przy prędkości 90 km/h pomiar wykazał około 65 dB, natomiast przy prędkości 120 km/h wskazanie sonometru głównie oscylowało w przedziale 68-69 dB. Muszę przyznać, że w mojej ocenie jest to całkiem dobry wynik, nie tylko w przypadku marki budżetowej. Jestem pozytywnie zaskoczony. W moim odczuciu jednak układ kierowniczy trochę za lekko pracuje. W jeździe miejskiej to mi jakoś szczególnie nie przeszkadzało, ale przy większych prędkościach lepiej czuję się mając większy opór na kierownicy. Nie jestem jednak jakoś specjalnie zawiedziony tym faktem, spodziewałem się właśnie takiego wspomagania w Bigsterze. Na długiej trasie można też trochę ponarzekać na fotele, zapominając, że jednak jedziemy w marce budżetowej. W mieście i na krótszych trasach jest już jednak całkiem ok pod względem komfortu. Auto jest dość miękkie i w mojej ocenie ma tendencję do wychylania się na boki, a także jeśli nie jedziemy płynnie, to też do przodu i do tyłu. W przypadku jednak wersji z napędem na 4 koła, trakcja jest oczywiście bardziej pewna i bezpieczna nawet w trudniejszych warunkach. Silnik ani skrzynia biegów nie są stworzone z pewnością do dużych przyspieszeń,
Przy spokojnej zmianie biegów można jednak płynnie ruszać, ale ja musiałem się z tym napędem oswajać kilka dni, a zwykle potrzebuję znacznie mniej czasu. Próbując szybko przyspieszać, przyznam jednak, że do końca testu miałem problem z zachowaniem płynności jazdy. Tą małą niedogodność można prawdopodobnie oczywiście rozwiązać, wybierając automatyczną skrzynię biegów. Nie jestem zawiedziony skutecznością hamowania. Na wyhamowanie z prędkości 50 km/h do zera potrzebowałem 9 metrów i 71 cm. Myślę, że jest to całkiem dobry wynik, jak na ten segment aut. Nasza wersja w standardzie wyposażona jest w funkcję automatycznej zmiany świateł drogowych na światła mijania. Jest to z pewnością bardzo wygodne, a ja nie mam żadnych uwag do działania tej funkcji. Wiadomo, że Dacia w większości stosuje sprawdzoną technologię od Renault. Zwróćcie uwagę, że światła mijania są w tradycyjnej technologii. Widać to na filmie po żółtym świetle świateł drogowych. Na ten moment nie ma jednak możliwości nawet w opcji do kupienia pełnych reflektorów LED. Moim zdaniem Dacia Bigster to bardzo ciekawa oferta pod względem jakości do ceny. Dodatkowym atutem Daci jest niska utrata wartości. W tym temacie nawet Toyocie jest z Dacią trudno konkurować. Poza tym Dacia znana jest z stosunkowo niskich kosztów serwisu oraz części zamiennych. Napiszcie w komentarzu, jaka marka waszym zdaniem może konkurować z Dacią Bigster. Jeśli użytkujecie na co dzień Bigstera, podzielcie się swoimi doświadczeniami. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Ci się podobał i zasłużyłem na Twój kciuk w górę oraz podbicie. Do zobaczenia przy kolejnym teście. Cześć!